Już wkrótce ponownie zawitamy na zamku. Zejdziemy też pod ziemię. Pokonamy tysiące schodów. W słońcu błyszczeć będą srebrne dachy, podkreślając kamienną urodę miasta muzeum. Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini ne Shqipëri. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym. To kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania, część 6. Gjirokastra. Witamy Was w naszej podróży po Albanii. W 2 tygodnie odwiedzamy najciekawsze miejsca tego kraju. Ostatnio podziwialiśmy wyjątkowe miasto Berat. Teraz zmierzamy już w stronę także zabytkowego miasta Gjirokastra. Zanim zaczniemy jego podziwianie, meldujemy się w kolejnym hotelu na tej trasie. Właściwie to pensjonat o nazwie, tak jak miasto, Gjirokastra. Łatwo zapamiętać. Urządzony w stylu domów albańskich. Z nowoczesnych udogodnień jest kameralny basen. Idealny na upalne dni. Ugoszczą tu Was mili gospodarze, a kolejny atut hotelu to bliskość do atrakcji miasta. Wszystko w zasięgu spaceru. Historycy uważają, że zalążki osady mogły tu już istnieć w IV wieku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z ksiąg bizantyjskich z XIV wieku. W XV wieku ziemię podbili Turcy osmańscy i utworzyli w Gjirokastrze centrum administracyjne regionu. Miasto się rozrastało i zaczęło wychodzić poza mury tutejszej twierdzy. W XIX wieku rozbudową miasta zajął się Ali Pasza, osmański namiestnik. Po odzyskaniu przez Albanię niepodległości w 1912 roku miasto odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu południowej granicy kraju z Grecją. W czasie II wojny światowej Gjirokastra była najpierw pod okupacją włoską, a następnie niemiecką. Po wojnie przyszedł okres komunistycznej władzy Envera Hodży. Słynny dyktator urodził się w Gjirokastrze, a w związku z tym dbał o to, by miasto było atrakcyjne. Obecnie Gjirokastra bogaci się głównie na turystyce. Miasto Gjirokastra na przestrzeni lat doczekało się już kilku słynnych określeń. Za sprawą zabytku, jaki stanowi samo w sobie, nazywane jest miastem muzeum. Inne przydomki to miasto srebrnych dachów, kamienne miasto i miasto tysiąca schodów. Przemieszczanie się pieszo po mieście wiąże się z pokonywaniem dużej ilości stopni i chodzeniem to w górę, to w dół. Wszystkie określenia związane są z wykorzystaniem kamieni podczas budowy miasta. Dachy domów z daleka zlewają się w jedną szaro-srebrną powierzchnię. Punktem centralnym Starówki jest charakterystyczny plac utworzony ze zbiegu 5 uliczek. Stare miasto to prawdziwy rezerwat architektury osmańskiej. Podstawy całego założenia urbanistycznego uformowały się już w XVII wieku. Niestety dzielnice trawiły liczne pożary i większość zachowanej do dziś starej zabudowy pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Wczesnym rankiem Gjirokastra budzi się do życia powoli, ale z czasem przybywają wszyscy zainteresowani wyszperaniem czegoś na licznych kramach starego bazaru.
Nieopodal Starego Bazaru znajduje się meczet bazarowy. Na budynku widnieje inskrypcja z datą 1754 rok. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie został wzniesiony. Dokumenty mówią jedynie o jego odbudowie po pożarze w XVIII wieku. W czasach komunistycznych nie został zburzony, lecz zamieniony na ośrodek szkolenia akrobatów, co podobno umożliwiała wysoka kopuła. Jest to jeden z najciekawszych architektonicznie osmańskich meczetów na ziemiach albańskich. Wyróżnia się m.in. nadbudowaną na piętrze galerią i stożkowatym dachem z kamiennym pokryciem opartym na ośmiobocznej podstawie. Co także interesujące, w dolnej części tego meczetu działa kawiarnia. Kolejna z atrakcji warta obejrzenia z bliska znajduje się nieopodal. Oczywiście musicie się znów wspiąć, jak wszędzie w Girocastrze. Na pobliskim placu posadowiono obelisk nauki. Ma on przypominać o otwarciu pierwszej w mieście szkoły albańskiej w 1908 roku. Warto też tu się udać dla wyjątkowych widoków na Girocastrę, o które trudno w gęstej zabudowie Starego Miasta. Udajemy się nieco dalej, poza Stare Miasto i oczywiście tu także trzeba się wspinać. Pokonując różnice poziomów, docieramy do wyjątkowego zabytku w Girocastrze. To dom Zekate. Charakterystyczny budynek wraz ze swoimi potężnymi i kamiennymi skrzydłami wieżami na pierwszy rzut oka przypomina raczej zamek. Wzniosła go w 1811 roku jedna z zamożnych rodzin zamieszkujących Girocastrę. W budynku są 4 kondygnacje. Parter był przeznaczony na pomieszczenia magazynowe, cysterny oraz kuchnię. O wiele wyżej znajduje się sala gościnna i pomieszczenia mieszkalne, dzienne i sypialnie. Wszystko urządzone jest z wykorzystaniem oryginalnych i zrekonstruowanych sprzętów z epoki. Podziwiać tu można pięknie rzeźbione drewniane sufity, barwne witraże i freski ścienne. Toaleta, jak widać, z okienkiem, więc wentylacja była zapewniona. Na najwyższym piętrze można podziwiać widoki z tarasu, niczym gospodarz domu. Jako że budynek wzniesiony jest na zboczu wzgórza, roztacza się z niego wyjątkowy widok na miasto i przeciwległe wzgórze zamkowe. Tak zwane kule były domami w formie wieży. Miały zapewnić mieszkanie rodzinie, a jednocześnie być małą twierdzą, odpierającą w razie potrzeby ataki wroga. Dom Zekate to jeden z niewielu tak dobrze zachowanych z zewnątrz i od wewnątrz budynków z czasów osmańskich. Znajduje się tutaj także prowadzona przez właścicieli kawiarenka na świeżym powietrzu. Miejsce wprost wymarzone na chwilę odpoczynku podczas zwiedzania miasta. Tym bardziej, że to miejsce jest nieco oddalone od centrum. Spoglądamy w stronę twierdzy, ale zanim się wybierzemy na tę górę, to najpierw udamy się do wewnątrz wzniesienia. 80 metrów w dół, pod zamkiem. Stoimy przy jednym z dawnych komunistycznych rządowych budynków w Girocastrze. Tu znajdowało się jedno z wejść do tajnego tunelu. Przechodzimy przez pancerne drzwi, śluzy, do wilgotnego, zimnego wnętrza. To pamiątka po komunistycznych czasach w Albanii. W latach 70. realizowano program bunkrowania kraju. Powstało ich kilkaset tysięcy. Mieszkańców przekonywano, że w każdej chwili Albania może być zaatakowana. Stwarzanie poczucia zagrożenia z zewnątrz pozwalało kontrolować społeczeństwo. Ale tylko dla wybrańców przygotowywano bunkry, schrony, jak ten. Ludność nie miała pojęcia, co tworzy dyktator. Największy schron dla Envera Hodży pokazywaliśmy wam w odcinku o Tiranie. Ten też był przygotowywany, by można było w nim zamieszkać na kilka dni albo tygodni.
W swoim rodzinnym mieście dyktator także chciał mieć gotowe schronienie. Bunkier posiadał niecały kilometr długości. Miał 4 wejścia-wyjścia, 59 pokoi. Był przeznaczony dla 200 osób, wybrańców, najbliższych dyktatorowi. Budowano go przez 10 lat, ukończono w 1980 roku, a przywódca zmarł 5 lat później. Były tu pomieszczenia z generatorami prądu, instalacjami doprowadzającymi powietrze, pomieszczenia ze sprzętem komunikacyjnym, bronią, zbiorniki na wodę, sala konferencyjna i pokoje mieszkalne. To był pokój przygotowywany dla samego Envera Hodży. Pomieszczenia pomalowane na zielono były dla najwyższych rangą dygnitarzy. Była tu też kuchnia, choć tak naprawdę wyżywieniem miały być jedynie konserwy, składowane i wymieniane co 3 miesiące. Te stare trafiały do funkcjonariuszy, nigdy dla ludu. Spore zainteresowanie budzą tu toalety. Dla ponad 200 osób były 3, przy czym jedna tylko dla przywódcy, więc 2 takie kabiny. Wydaje nam się, że gdyby bunkier rzeczywiście został zasiedlony, jakaś wojna wybuchłaby też i wewnątrz niego. Po upadku komunizmu obiekt rozkradano. I to z powodu biedy i nienawiści do dyktatury. Teraz schron, tunel jest atrakcją turystyczną. Jest mniej wyremontowany niż ten wielki, główny bunkier w Tiranie, ale może nawet bardziej autentyczny. Jeśli chcecie zobaczyć największy bunkier dla Envera Hodży w stolicy kraju, zobaczcie nasz odcinek o Tiranie. Zostawiamy za sobą komunistyczną przeszłość Albanii. Już zupełnie współcześnie, wieczorem, udajemy się spróbować albańskich specjałów. Na stole ląduje deska z albańskimi daniami. Rozpocznijmy od smakołyku typowo z Gjirokastry. To kiwki. Smażone kulki ryżowe są zazwyczaj robione z połączenia ryżu, jajek, suszonej mięty, oliwy, soli i czarnego pieprzu. Do nich kofte vici. Mięsne kulki wołowe, odpowiednik naszych mielonych. To już japrak. Nadzienie składa się z mieszanki mięsa mielonego i ryżu. To jest owinięte w liście winogron lub liście warzywa zwanego kapustą dalmatyńską. To już odmiana byrka ze szpinakiem. Albania jest także krajem, w którym spróbujecie pysznych lokalnych serów. Tym razem mamy ser kozi. Na środku w miseczce to fergese, pasta serowo-warzywna. No i oczywiście jak zawsze, wszędzie i do wszystkiego w Albanii dostaje się pieczywo. Jak zawsze albańskie dania pochłaniamy z wielkim zaangażowaniem, bo są po prostu pyszne. Inne albańskie pyszności możecie poznać w pozostałych odcinkach naszej serii. Tymczasem miasto nocą budzi się do życia. Co prawda za dnia w sezonie także są tu tłumy, ale wieczorem na uliczkach Starego Miasta pojawia się jeszcze więcej i mieszkańców, i turystów. Za sprawą wielu wzniesień, licznych schodów i sporego upału, latem zwiedzanie Gjirokastry jest sporym wyzwaniem. Ale jak widać, większość jeszcze ma siłę, by skorzystać z licznych barów, restauracji i klubów. Gjirokastra wieczorem i nocą po prostu huczy. Najwyraźniej serce kamiennego miasta wcale nie jest z kamienia. Za to chętne do uśmiechu, zabawy, muzyki i tańca. Korzystania z uciech życia. Jeśli macie w hotelu do dyspozycji basen, to może to jest dla Was opcja na wieczór. Nasz hotel Gjirokastra oferował ten doskonały sposób na wieczorny relaks. W sam raz po upalnym dniu. Pora zwiedzić największy zabytek Gjirokastry. Wznosi się dumnie ponad srebrnymi dachami.
Pierwszą warownię wzniesiono tu w XII-XIII wieku, ale pewne fortyfikacje mogły istnieć już tu wcześniej. Zamek przebudowano w XV, a następnie w XIX wieku za sprawą namiestnika osmańskiego Alego Paszy, którego znamy już z wielu zamków w całej Albanii. Twierdza wznosi się na wysokości ponad 300 metrów. Cały kompleks ma długość 500 metrów i szerokość 75. Fortecę otaczają potężne mury obronne oraz pozostałości 5 wież i 3 bram wjazdowych. Wewnątrz czeka odwiedzających ekscytujące eksplorowanie wielowiekowej warowni. Jest tak olbrzymia, że można tu się wręcz zagubić. W różnych okresach zamek pełnił też funkcję więzienia. W czasach komunizmu przetrzymywano w nim również więźniów politycznych. W jednej części, nieco spokojniejszej, docieramy do grobowca babów, bektaszyckich duchownych, żyjących niegdyś w mieście. Baba, czyli ojciec, to 4. najwyższy stopień duchowności u bektaszytów. Największe wrażenie robi olbrzymia sala zwana Aleją Armat. Jest częścią tutejszego Muzeum Broni, gromadzącego sprzęt głównie z okresu wojen bałkańskich oraz I i II wojny światowej. Poza wspomnianymi armatami zobaczymy tu też włoską tankietkę, moździerze, broń lekką, amunicję. Jeśli ktoś jeszcze chce więcej, może zwiedzić dodatkowo tu całe Muzeum Militariów. Wychodzimy z twierdzy na zewnętrzną część. Tu napotykamy na amerykański samolot zwiadowczy. Według Albańczyków to oni zmusili pilota do lądowania w 1957 roku. Według Amerykanów pilot musiał po prostu awaryjnie lądować, a potem samolotem zajęli się Albańczycy. Pilot podobno przeżył. W środkowej części twierdzy znajduje się scena, na której odbywa się największy w Albanii festiwal folklorystyczny. Chyba najbardziej popularny obiekt na końcu całej twierdzy to wieża zegarowa, którą w XIX wieku ufundował Ali Pasza. Zegar miał pomagać muzułmanom w pilnowaniu pory, kiedy powinni oddać się modlitwie. Wieża zegarowa jest chyba najchętniej fotografowanym tu elementem. Najbardziej wnikliwym zwiedzającym poznanie dokładnie całej twierdzy w Gjirokastrze może zająć nawet wiele godzin. My spoglądamy jeszcze raz na całe wzgórze zamkowe, wspominając wszystkie emocje, które daje zwiedzającym nie tylko sama twierdza, ale i całe miasto Gjirokastra. Wśród kamiennych budowli, srebrnych dachów tkwią ciekawe historie i wyjątkowe zabytki. Mając więcej czasu, poznacie tu jeszcze więcej miejsc niż pokazaliśmy. Pokonywanie tutejszych wzniesień może da wam w kość, ale na pewno później będziecie to miło wspominać. My już żegnamy Gjirokastrę i wybieramy się w kierunku wybrzeża. Znów pojawimy się nad morzem w miastach Saranda i Ksamil. Zobaczcie, jak wyglądają te albańskie przeboje turystyki plażowej w kolejnym odcinku naszej podróży po Albanii. Zobaczcie także pozostałe odcinki cyklu. Czekamy na wasze subskrypcje, postawcie kciuk w górę. Komentarze także mile widziane. Do zobaczenia.